Dzień dobry, nazywam się Bartosz Kubiak Michał Tarnowski. i chcielibyśmy na początku podziękować zespołowi UCL Global Leaders za to, że możemy reprezentować Akademię Wiedzy Obywatelskiej na tegorocznej edycji konferencji. Miło nam być po tej drugiej stronie, bo podczas studiów w Anglii wielokrotnie braliśmy udział w Leadersach. Przy okazji zaproszenia do udziału w konferencji zastanawialiśmy się z Michałem, co dla kraju oznacza bycie globalnym graczem. I z jednej strony można powiedzieć, że jest to nieskrępowana moc sprawcza i nadawanie tempa naszego światu albo jego części. Z drugiej strony jest to jednak stabilne funkcjonowanie aparatu państwowego, który zapewnia wizję, bezpieczeństwo obywatelom, innymi słowy, zdrowy kręgosłup. Jedna część nie może istnieć bez drugiej. Tak jak superszybki samochód nie rozwinie prędkości bez dobrego toru wyścigowego, taki lider polityczny nie może funkcjonować bez zaplecza w postaci aparatu publicznego, a konkretniej służby cywilnej. W Polsce od dekad cierpimy na brak zainteresowania służbą dla kraju, głównie poprzez chroniczny brak możliwości i postrzeganie takiej pracy jako mało prestiżowej. Patrząc na polską politykę, nieuchronnie przykładamy wagę do tworów układanki politycznej i polaryzującej narracji. Ten świat to duże twarze, obietnice i długie debaty. Niemniej jednak jest to sytuacja bardzo odległa od przeciętnego polskiego obywatela. Większość z nas na poziomie interakcji ze służbą publiczną ma na myśli trudną do załatwienia sprawę w urzędzie, zrealizowaną receptę czy źle napisaną ustawę, na podstawie której musi zapłacić jakąś karę. W Akademii Wiedzy Obywatelskiej ten problem definiujemy jako wielopokoleniowe zaniedbanie w tworzeniu wysokiej jakości struktur państwowych i między innymi ten właśnie problem powstrzymuje nas od wejścia na globalny poziom. Pojawia się oczywiście pytanie, jak ten problem rozwiązać. Trzeba przyznać otwarcie, że jest to bardzo trudne, wymaga wielu lat pracy, dużej determinacji, ale kiedy zastanowimy się nad tym, jakie mechanizmy zmiany mogą zachodzić w przestrzeni społecznej, możemy nakreślić kilka naprawdę obiecujących ścieżek. I tak, po pierwsze, normy społeczne. Fundamentalnej zmiany funkcjonowania państwa nie da się przeprowadzić za biurka. Potrzeba do tego odpowiedniego zachowania ludzi w skali makro. W społeczeństwie, które rozumie znaczenie dobrze funkcjonującej służby cywilnej, ludzie zwyczajnie będą chcieli działać tak, żeby wspomagać skuteczne funkcjonowanie państwa, więc wyborcy będą głosować zgodnie z tymi potrzebami, a oczekiwania społeczne będą wywierać presję na aparat władzy. Chodzi o to, żebyśmy zaczęli wymagać od naszego państwa tego, aby jego instytucje automatycznie na pierwszym miejscu stawiały interes obywateli. I tak, po drugie, należy też wpływać na instytucje. Można je zmieniać na poziomie strukturalnym, wdrażając nowoczesne metody zarządzania czy promowanie uczciwych postaw urzędników. Ale innym obliczem tej zmiany jest też walka o to, żeby instytucje publiczne przyciągały najlepszy talent. I tu mechanizm jest prosty. Dobrzy ludzie przy dobrze skonstruowanym systemie bodźców w ramach instytucji będą w stanie skutecznie zwiększać efektywność ich działań. Trzecim aspektem jest praca nad budową odpowiedniego etosu. Pracownicy instytucji państwowych muszą czuć to, że ich praca jest częścią wielkiej, niezwykle ważnej misji i to utrzyma ich motywację przez wiele lat często ciężkiej pracy. I tak, po normach, po instytucjach, trzecim istotnym punktem jest dbanie o to, żeby problem służby cywilnej był po prostu ważnym elementem polskiej debaty publicznej. Jeśli te zmiany mają zajść szybko i skutecznie, to politycy, media, obywatele muszą rozumieć, dlaczego to tak ważne dla całego społeczeństwa. I ten temat musi się stać stałym gościem poranków radiowych, debat sejmowych, ale też piątkowych dyskusji między przyjaciółmi o polityce. Teraz, kiedy zastanowiliśmy się nad tymi trzema rozwiązaniami, zostaje pytanie, po co cała ta praca, co to nam daje? Odpowiedź jest prosta. Profesjonalne, bezstronne instytucje państwowe przynoszą zysk wszystkim jednostkom, niezależnie od ich politycznych preferencji. Tutaj myślimy o Urzędzie Skarbowym, który sprawnie przeprowadzi małego przedsiębiorcę przez proces podatkowy, o pracownikach pomocy społecznej, którzy będą w stanie skutecznie przeciwdziałać przemocy i pomagać jej ofiarom, czy też o długoterminowej strategii edukacyjnej, którą sprawnie będą w stanie wdrażać urzędnicy, nawet jeśli zmieni się ich kierownictwo. Te właśnie wszystkie przykłady pokazują, że profesjonalne państwo przynosi poprawę życia osób z najróżniejszych miejsc i sytuacji życiowych. A jeśli zgodzimy się, że warto rozwiązywać ten problem, zrozumiemy te płaszczyzny, na których możemy działać, stajemy przed pytaniem, od czego zacząć, co konkretnie, co dokładnie robić. Z Bartkiem chcemy przedstawić kilka możliwych działań i pokazać to, jak Fundacja Akademia Wiedzy Obywatelskiej realizuje je i chce realizować w przyszłości. I tak takim jednym z pierwszych i relatywnie niskokosztowych rozwiązań jest po prostu postawienie na edukację obywatelską młodszego pokolenia.
Szerzenie wiedzy o mechanizmach państwowych z jednej strony pozwala na zwiększenie zainteresowania sferą publiczną u takich osób, które dopiero zaczynają swoją karierę, a z drugiej strony daje szerszej grupie ludzi możliwość rozliczania decydentów i urzędników, wpływając tym samym na poprawę środowiska publicznego. W Akademii Wiedzy Obywatelskiej rozpoczęliśmy projekt WOS Masterclass, który poprzez krótkie materiały ze znanymi politykami i akademikami opisuje zrozumiałym językiem zagadnienia z podstawy programowej z wiedzy o społeczeństwie. Wierzymy, że takie egalitarne podejście do edukacji obywatelskiej zapewni przyszłemu korpusowi służby cywilnej lepsze spojrzenie na problemy również tych mniej uprzywilejowanych regionów, których tak bardzo dzisiaj brakuje. Tak jest, a myśląc o drugim pionie, czyli tej pracy nad jakością instytucji, najbardziej realnym działaniem z naszej perspektywy jest praca nad przepływem młodych, utalentowanych osób do instytucji publicznych. Te działania strukturalne, jak systemy zarządzania, one są raczej domeną legislacji, więc tak naprawdę tutaj działać skutecznie mogą głównie politycy, ale inne ścieżki pozostają otwarte i można skupiać się chociażby na tworzeniu programów stażowych czy tak zwanych graduate schemes w oparciu o najlepsze praktyki sektora prywatnego, o praktyki z innych krajów, tak żeby instytucje publiczne w Polsce mogły rynkowo konkurować o po prostu najlepsze osoby. Tutaj przykłady programów jak Liderzy Innowacji, GovTech czy Polska Możliwości grupy PFR pokazują, że jest to w Polsce możliwe. A my jako Akademia Wiedzy Obywatelskiej chcemy to rozwijać i oferować instytucjom publicznym gotowe rozwiązania stażowe zbudowane na jakościowej i ilościowej analizie potrzeb studentów, tak żeby zwiększać atrakcyjność sektora publicznego w oczach wielu młodych osób. I tak chcielibyśmy wspólnie zobaczyć Polskę, w której kariera w służbie cywilnej to jest osiągalne marzenie dla osób niezależnie od środowiska, z którego pochodzą. Wiele osób uczących się w szkołach średnich jest wykluczonych, czy to transportowo jak 14 milionów Polaków, czy ekonomicznie, czy edukacyjnie. We wrześniu tego roku ruszy pierwszy dedykowany bootcamp obywatelski organizowany przez AWO, który ma zapewnić ponad 40 zdolnym uczniom możliwość bezpośredniego obcowania z czołowymi liderami politycznymi, z działaczami organizacji pozarządowych czy wykładowcami akademickimi. Mamy wrażenie, że dla wielu z nas wycieczka do Sejmu to może być coś oczywistego, co można zrobić w ciągu jednego dnia, ale tak naprawdę dla dużej części polskiego społeczeństwa to może być trudne do zorganizowania przedsięwzięcie. Marzy nam się, aby podobne wydarzenia były organizowane szeroko i przez różne instytucje i żeby stały się stałym elementem edukacji młodego pokolenia, które w krótkim czasie stworzy ten zdrowy kręgosłup naszego państwa, elitarną służbę cywilną. Na koniec chcielibyśmy przekazać zaproszenie do wszystkich z Państwa, którym bliskie są problemy, o których mówiliśmy, do zaangażowania się w działalność Akademii Wiedzy Obywatelskiej. Nasz zespół jest cały czas otwarty na nowe osoby. Zapraszamy, ale też jako instytucja budujemy współpracę z organizacjami z bardzo różnych branż, o bardzo różnych profilach. Bardzo dziękujemy też, kończąc, UCL Leaders za zaproszenie. Jeszcze raz zapraszamy do działania z AWO bądź w AWO i życzymy wszystkim udanej konferencji. Dziękujemy serdecznie.